tym odcinku opowiadam o tym, dlaczego kierowcy źle o mnie myślą, podziwiam potęgę marketingu i wspominam wycieczkę do Poznania. Zapraszam! To jest Hyundai Ioniq po faceliftingu. Z zewnątrz nie różni się znacząco od wersji, którą jeździłam 3 lata temu. Producent chwali się nowymi rozwiązaniami technologicznymi i usprawnieniem napędów. Czyli co się zmieniło? Zacznijmy od wnętrza. Bardzo podobało mi się ono w wersji przedliftowej. Tutaj wiele rzeczy zostało bez zmian, jak duża półka na telefon z ładowarką indukcyjną, sensowne uchwyty na kubki, czy specjalna przegródka na notes czy tablet. Jest też nowość, większy wyświetlacz z nowym systemem inforozrywki. Hyundai podkreśla jego zalety, ale z ręką na sercu przyznam, że jak tylko podłączyłam telefon przez Android Auto, nie próbowałam niczego innego. Ale może powinnam. Daj mi znać w komentarzu, czy powinnam przetestować nowy system inforozrywki Hyundai. Aha, materiał o Android Auto w opisie pod filmem, jeśli jeszcze nie znasz tego rozwiązania. O ile pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna, a widoczność do przodu i na boki zadowalająca, to do tyłu w zasadzie nie ma co patrzeć. Jadąc, korzystaj raczej z lusterek bocznych, a manewrując, używaj kamery cofania. Tak się złożyło, że zrobiłam Ioniqiem dłuższą trasę, czy raczej 2 Ionikami, hybrydowym i elektrycznym na przemian. Przydała się jedna z opcji, o której zawsze mówię. Elektrycznie sterowane fotele z pamięcią. Wiem, że niektórzy się z tego śmieją, ale kiedy jednym samochodem jeżdżą 2 osoby, jest to duże ułatwienie. Jest też druga rzecz, o której ciągle mówię i jest to podgrzewana kierownica. Mimo braku zimy z zaspami śniegu, kuligiem za samochodem i innymi tego typu rozrywkami, warto je rozważyć. Po pierwsze, dlatego, że jak wreszcie będzie ta zima stulecia, co to się na nią od 5 lat szykujemy, to Ci łapy nie odpadną. A po drugie, dlatego, że wystarczy temperatura blisko zera i 2-3 minuty skrobania szyby, żeby podgrzewana kierownica znacząco poprawiła Ci dzień. I nie, rękawiczki to nie jest to samo. Są też podgrzewane i wentylowane siedzenia. Bardzo luksusowo, ale to też jest coś, co się przydaje. Mało tego, podgrzewane są też siedzenia z tyłu, a to już naprawdę rzecz niespotykana w samochodach tej klasy. Kanapa jest wygodna, miejsca sporo. Tak można podróżować. Bagażnik jest wygodny o tyle, że foremny, ale przydałyby się jakieś haczyki na torby z zakupami. Jest siatka na podłodze, to się przydaje przy mniejszych zakupach. Nie ma elektrycznie sterowanej klapy bagażnika. Skoro już mamy takie bajery jak podgrzewana kanapa czy wentylowane fotele, to czemu nie to? Hybrydowy Ioniq to jeden z tych samochodów, które dają więcej niż się spodziewasz. Myślisz sobie, hybryda, nuda. Nie. W mojej zakładce społeczność spytałam, co chcecie wiedzieć o tym samochodzie i padło pytanie o to, w czym lepsza jest Toyota. Myślę, że w marketingu, bo w Polsce jak ktoś mówi hybryda i nie jest stylistką paznokci, to w zasadzie wiadomo, że ma na myśli Toyotę. Ale Ioniq daje więcej przyjemności z jazdy niż Prius, szczególnie kiedy wyjedziesz na autostradę i potrzebujesz wyprzedzić sznur ciężarówek. Dwusprzęgłową skrzynię można przerzucić w tryb sportowy i to dużo zmienia, jak chodzi o czas reakcji Ioniqa. Kolejne pytanie było o to, ile najwięcej da się przejechać hybrydą na samym prądzie. To nie o to w tym chodzi. Motor elektryczny w samochodzie hybrydowym to sposób na zmniejszenie zużycia paliwa, a ewentualne podjazdy na samym prądzie to tylko dodatek. Nie chodzi o to, żeby zrobić 500 metrów więcej na prąd, tylko o to, żeby samochód był oszczędniejszy, kiedy popatrzymy na wyniki z danego tygodnia, miesiąca czy kwartału. Przy okazji, hybrydowym Ioniqiem najlepsze, co osiągnęłam, to jakieś 5,5 litra na 100 km, a to nie jest wynik oszałamiający. Producent obiecuje mniej. Padło też pytanie o to, czemu już nie ma samochodów elektrycznych z dodatkowym silnikiem spalinowym. Dobre pytanie. Tego rodzaju konstrukcje
okazały się przede wszystkim nieefektywne, doszły też uwarunkowania prawne. Ale od początku. Samochód elektryczny jeszcze parę lat temu miewał tyle zasięgu, żeby jechać z Warszawy nad Zegrze i z powrotem, ale dłuższe trasy były utrudnione. Teoretycznie silnik spalinowy z kilkulitrowym zbiornikiem paliwa miał rozwiązywać ten problem, bo w sytuacji, w której kończył się prąd w bateriach, człowiek przerzucał się na benzynę, a jadąc ładował baterię. Tak, tylko że w praktyce wychodziło to bardzo słabo. Wiem, bo parę lat temu pojechaliśmy i3 z Rexem do Poznania. Po drodze mieliśmy się oczywiście podładować raz czy drugi. Przypominam, wtedy nie było ani komercyjnych, ani bezpłatnych ładowarek na taką skalę jak teraz, więc trzeba było wiedzieć, że pod ABB w Aleksandrowie Łódzkim jest darmowa ładowarka, a na Lotosie za Kulczykowymi bramkami na A2, jak weźmiesz kawę, ciasteczko i ładnie poprosisz, to dadzą trochę prądu, bo jest siła za bankomatem. Wycieczka na prąd skończyła się pod ABB, gdzie okazało się, że jest wtyczka Chademo do Leafa, a nie ma CCS do i3. Pojechaliśmy jak niepyszni na stację benzynową, zatankowaliśmy parę litrów wachy i tak toczyliśmy się opłotkami do Poznania, tankując samochód co kilkadziesiąt kilometrów. 2 na 10. Nie polecam. Od tego czasu zwiększyła się pojemność akumulatorów stosowanych w samochodach elektrycznych. Pojawiły się też zachęty do ich kupowania. Ojoj, pan w rowie. Tak, mało tych zachęt, ale są jakieś. Na przykład można jechać buspasem, ale to dotyczy samochodów elektrycznych, a nie hybrydowych. I w związku z tym, jeżeli masz 2 silniki i 2 metody zasilania, to tak naprawdę masz hybrydę, a nie elektryka, więc nie możesz korzystać z zachęt dla elektryków. A propos elektryków i jazdy buspasem, spróbowałam tego jeżdżąc elektrycznym Ioniqiem. Uczucie jest dziwne, bo trzeba przemóc odruch jechania tym pasem, który jest dla samochodu. Na przykład w Warszawie na Radzymińskiej jest buspas, jechałam nim, przede mną jakiś lanos, ale mam wrażenie, że taksówkarze i kierowcy autobusów myśleli o nas jednakowo ciepło. Wszystko dlatego, że Ioniq nie wygląda jednoznacznie na auto elektryczne. Pewnie jak się przyjrzeć, grill jest inny, jest oznaczenie z tyłu, ale samochód nie ma jeszcze zielonych blach. Dopiero kiedy te się pojawią, nikt nie będzie patrzeć z nienawiścią na tę babę, co sobie jedzie buspasem, podczas kiedy inni tłoczą się w korku. To znaczy będzie, bo baba pewnie nakradła, że ją stać na elektryka i teraz jeździ buspasem. Hybrydowy Ioniq to ciągle bardzo dobry samochód i mało popularny, jeśli mam oceniać po tym, co widzę na drodze. Słownie jeden, parkuje niedaleko mojego domu. Poza tym widuję je tylko w korporacjach taksówkarskich. Hybrydy nie muszą być kompromisem, nie wymagają takiego szalonego planowania jak elektryki, a jazda nimi może być komfortowa. Jeśli będziesz rozważać kupno samochodu, weź to pod uwagę. Subskrybuj, oceniaj i dziel się moimi wideo. Nowe materiały w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!